Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania japońskiego deseru daifuku. Będzie to mochi z nadzieniem z pasty anko i z truskawką w środku. Jeżeli oglądacie ten film, to wszystko mi wyszło tak jak powinno, także mam nadzieję, że będzie co publikować. Dzisiaj będę używać takiej mąki z ryżu kleistego. To jest specjalna mąka do robienia mochi, do robienia daifuku. Opakowanie 200 gramowe. I musimy teraz sobie wziąć jakieś naczynie, które jest żaroodporne. Przesypiemy całość opakowania tutaj tej mąki. I od razu wsypuję 2 łyżki cukru. Trzeba dokładnie cukier tutaj z tą mąką wymieszać. I tutaj w drugiej miarce mam odmierzone dokładnie 260 ml wody. I delikatnie tutaj będę przelewać i mieszać całość. Najlepiej mieszać przy pomocy drewnianej łyżki. Jeszcze ostatnia część wody. Dalej musimy dokładnie wymieszać, żeby nie było grudek. I teraz musimy bardzo szczelnie przykryć folią taką spożywczą i muszę włożyć do mikrofalówki na 2 minuty. Mikrofalówki Wam nie będę pokazywać, bo mam tam nieposprzątane. I minęło 2 minuty. Tak wygląda ciasto po 2 minutach w mikrofalówce. I teraz przy pomocy takiej zmoczonej łyżki drewnianej trzeba kilkukrotnie przemieszać i przykrywam i na kolejne 2 minuty. I po tych 2 minutach muszę znowu przemieszać i kochani moi, taki proces muszę powtórzyć 3-krotnie, czyli 2 minuty w mikrofalówce, mieszamy mokrą szpatułką drewnianą, przykrywamy z powrotem i na 2 minuty. I po kolejnych 2 minutach tak wygląda ciasto. Uważajcie, bo to jest naprawdę gorące, żebyście sobie po prostu przy okazji krzywdy nie zrobili. I kochani, znowu muszę przykryć i już na ostatnie 2 minuty do mikrofalówki. No i ostatnie 2 minuty minęły. Tak wygląda ciasto. Gorące, uważajcie. Cieszę się, że sobie wzięłam taki dzbanuszek z rączką. To będzie wygodniej trzymać. I teraz już powiem Wam, że jestem zadowolona z efektu. To naprawdę przypomina takie, można powiedzieć, prawdziwe ciasto do mochi. I teraz zanim zaczniemy formować kuleczki z nadzieniem, to trzeba odczekać, aż ciasto troszkę przestygnie, no bo w innym przypadku no to się poparzymy. Mochi już troszeczkę przystygło, to znaczy ciasto na mochi. Tutaj na taką stolnicę silikonową muszę dać teraz sporą ilość skrobi. Ja mam tutaj skrobię ziemniaczaną, możecie dać skrobię kukurydzianą. I teraz musimy przełożyć nasze ciasto na mochi. Całkiem ładnie tutaj
wychodzi. Ciasto jest sprężyste. Myślę, że będzie dobrze. I teraz tutaj na wierzch też muszę dać sporą ilość skrobi. Nie obawiajcie się, że tutaj daję tyle właśnie tej skrobi ziemniaczanej. Będzie po prostu łatwiej rozwałkować ciasto, a później nadmiar i tak będziemy ściągać. Ten dzbanuszek, w którym było ciasto, od razu teraz zalałam zimną wodą, żeby później nie było tragedii przy myciu. Więc polecam każde naczynie, którym będziecie to robić, po prostu zalać na jakiś czas wodą, żeby było łatwiej myć. Teraz słuchajcie, się okaże, czy w ogóle coś z tego będzie, ale chyba będzie. Jeszcze jest dość ciepłe to ciasto, więc rozwałkuję i sobie będzie tak troszeczkę jeszcze stygło. No i teraz by trzeba było kółeczka powycinać. Ja nie mam takiej wykrawarki, więc użyję szklanki. Mam nadzieję, że będzie ok. A jak nie, no to nie wiem, co ja zrobię. Ale jest ok. Tak jak przy cieście na pierożki. Ja mam tutaj talerz, który sobie wyłożyłam folią spożywczą. Tak delikatnie muszę przenieść tutaj już te krążki. Talerz poza kadrem, ale nie mam innej możliwości. Tak. Trzeba, kochani, powstrzepywać. Jeszcze ten poprzedni troszeczkę. Nawet ten zalot nie jest potrzebny. No i oczywiście tak musimy zrobić z całą tutaj porcją ciasta. Zobaczymy, ile nam krążków wyjdzie. Jak już wszystko powykrawam, to policzymy dokładnie. Tutaj na razie mam, kochani, 9. Każdą warstwę jeszcze przykrywałam osobną folią, żeby nam się nie posklejały. Tu mi jeszcze zostały takie skrawki, ja to teraz muszę zagnieść. I jeszcze myślę, że z tej ilości ciasta to tak może jeszcze z 3 wyjdą. Także zobaczymy finalnie. I kochani, finalnie wyszło 14 krążków. I teraz jest taki etap, którego obawiam się najbardziej, ponieważ ja w takie rzeczy to akurat najlepsza nie jestem. Także za kształt generalnie od razu z góry przepraszam. Ale kochani, pamiętajcie, że smak jest najważniejszy. Tak sobie to będę tłumaczyć. Teraz trzeba dać anko. Ja oczywiście to anko kupiłam, ale też robiłam już na kanale taką pastę. Więc jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej możecie sobie zrobić. A jak chcecie zaoszczędzić czas, to można kupić gotową. No i teraz tutaj trzeba dać truskawę i to jakoś ze sobą połączyć. Zastanawiam się, jak oni to robią, że im tak to ładnie wszystko wychodzi. Tutaj trzeba przyszczypać. O. Moje będą wyglądały, kochani, tak. I wcale, powiem szczerze, nie najgorzej. W smaku są obłędne, bo ja oczywiście musiałam zjeść jedną już.
żeby spróbować, żeby Was nie oszukiwać, czy są dobre. Zobaczymy, jak nie pójdzie z drugą sztuką, czy to będzie tak, że każdy będzie z innej parafii. Wiecie, o co chodzi? No, nie będzie chyba tak źle. Tu taka porządna truskawka. Najpierw zrobimy tak. Ciasto jest obłędne, tak do tyku naprawdę. Tak się zastanawiam, co mnie bardziej tutaj się podoba, czy ten smak, czy po prostu tekstura, i powiem szczerze, że walka jest wyrównana. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle się da podnieść. No piękne mi wyszło, prawda? Na razie, kochani, tutaj stworzyłam 2 sztuki. Będę dalej tutaj tworzyć, ale nie będę Was już tutaj zanudzać, bo z każdą sztuką zrobię to samo, więc na przykładzie tych 2 widzicie, że można sobie kawałek Japonii do domu przenieść za pomocą właśnie daifuku. Może one nie są, kochani, idealne, ale są moje, własnoręcznie zrobione i smak jest naprawdę bardzo zbliżony do oryginału, więc myślę, że przepis wyląduje na kanale. Życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Oczywiście Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do wypróbowania przepisu. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania. Wpadajcie też na Instagram, tam czasami pojawiają się jakieś zdjęcia. Będzie mi bardzo miło. Więc tradycyjnie ściskam i zapraszam na kolejny film. Cześć!